Amplituner Sansui 8 Deluxe. Najbardziej złożona konstrukcja i najlepsze elementy, jakie były zastosowane w amplitunerach z tamtego okresu, są użyte w tym właśnie modelu. Bardzo wiele one mają wspólnego z nowszymi konstrukcjami. Na przykład głowica FM-u podobna do modelu TUX1. Drabinki rezystorowe przełączalne do regulacji barwy dźwięku. Takie same zastosowano w modelu wzmacniacza AU999, jak również bardzo podobne końcówki mocy i rozwiązanie toru mocy audio, takie same jak w modelu AU999. Ogólnie jest to najwyższy model amplitunera z tamtego okresu, najlepiej grający, przynajmniej moim zdaniem. Poprzednia wersja tego 8 Deluxe jest to model 7000. Ta sama obudowa, ten sam wygląd, praktycznie układ przełączników i gałek identyczny. Również te napisy takie same są w modelu 7000. Inaczej rozwiązane końcówki mocy, inaczej rozwiązany blok zasilania, troszkę mniej rozbudowany tuner radiowy. Oczywiście wymaga remontu. Nigdy nie był naprawiany, nigdy nie był odkręcany. Oryginalne żarówki, tak powiem, oryginalny brud, kurz, wszystko fabryczne. Teoria mówi, że działa. Oczywiście jak wszystko z tamtych lat. Problem najgorszy to nie są tutaj przełączniki do barwy dźwięku, nie są tu potencjometry, jednak ogólnie zniszczenie tego typu przełączników wciskanych. Po naciśnięciu na przykład low filter czy high filter czy przycisku load powoduje to rozłączanie kanału lewego lub rozłączanie kanału prawego. Kanał prawy teraz gra, po puszczeniu lewy. Przełączniki są do zrobienia. Ogólnie całość jest do wyczyszczenia i standardowo tuner do zestrojenia. To, że w tych starych urządzeniach skala nie pokrywa się ze wskazaniem, z odbieraną częstotliwością, to już jest standard. Zero detektora również. Łatwo jest to tutaj zaobserwować. Dlaczego tak się dzieje? Ze względu na starzenie się elementów elektronicznych. Załóżmy prosta rzecz, jak to można łatwo sprawdzić. Ustawione mamy teraz zero detektora teoretycznie. Poziom sygnału spadł. W momencie, kiedy jest wszystko dobrze zestrojone, zero detektora musi być ustawione w punkcie idealnie środkowym i w tym momencie poziom sygnału musi być najwyższy. Teraz jeżeli ja doprowadzę do tego, że zaświeci mi się kontrolka stereo i sygnał będzie maksymalny, zero detektora będzie wychylone bardzo w prawo, co świadczy o tym, że jest to źle zestrojony tuner. Konstrukcja urządzenia. Oddzielny tuner, oddzielna głowica FM-u, oddzielny kondensator strojenia AM-u, czyli bardzo dobrej klasy rozwiązanie. Podobne rozwiązanie stosowane jest w wysokiej klasy amplitunerach Marantza, załóżmy, no może nie tak średniej klasy, 2275, 2330, 2385. Oddzielne moduły dla FM, oddzielny tuner AM i całkowicie w oddzielnym miejscu stereodekoder. Końcówki mocy, praktycznie konstrukcja dual mono. Czyli mamy po środku praktycznie transformator, filtry zasilające na dużych kondensatorach o niskiej impedancji. Co prawda nie jest taka ogromna pojemność, bo są dwa kondensatory o pojemności po 8000 mikrofaradów, ale o niskiej impedancji. Do tego kanał lewy końcówki mocy, kanał prawy końcówki mocy. Czyli w zasadzie praktycznie końcówka mocy to jest dual mono. Tak można to określić w skrócie, bardzo w skrócie. Poza tym po odwróceniu jeszcze pokażę inne tutaj ciekawe rozwiązania, które są stosowane w następnych modelach urządzeń o wiele lat młodszych. Tutaj akurat mam jeszcze po prawej stronie bliźniaczy amplituner model 7000 rozmontowany. Jeszcze nieskończony jest jego remont. Identyczny układ przycisków, taki sam układ głowicy FM i kondensatora do strojenia AM. Bardzo zbliżony moduł stereodekodera FM i AM.
Transformator chyba jest nawet ten sam zastosowany. Z tym, że ze względu na to, że to jest całkowicie inny układ bloków mocy, mamy tutaj 3 elektrolity. Jeden jest filtrem zasilania, a 2 są to kondensatory wyjściowe na głośniki, separujące tranzystory, a wyjście wzmacniacza. I analogicznie prawa końcówka i lewa końcówka mocy. Praktycznie, tak jak powiedziałem, to jest model wcześniejszy, 8 jest modelem nowszym. Dolna część urządzenia. Tak jak powiedziałem na początku, zamiast potencjometrów do regulacji dźwięku, barwy dźwięku, zastosowane są przełączniki z drabinką rezystorową. Skokowe. Czyli takie rozwiązanie stosowane jest do dzisiaj w najwyższej klasy urządzeniach audio. Płytka regulacji barwy dźwięku, elementy zasilacza i tu jest przełącznik źródeł. Przełącznik źródeł jest ekranowany elementami metalowymi, żeby ograniczyć przesłuchy pomiędzy kanałami. Jedną jeszcze rzeczą tutaj, taką, która też moim zdaniem jest bardzo ciekawa, jest odpowiednie, bardzo jakby precyzyjne przełożenie pokrętła skali radiowej w stosunku do ilości obrotów potrzebnych do przesunięcia skali od lewej do prawej strony lub odwrotnie. Czyli bardzo duża ilość obrotów jest potrzebna w stosunku do większości innych modeli urządzeń, żeby tą skalą poruszać. Daje to jakby dużo większą precyzję dostrojenia do częstotliwości. Minimalny ruch powoduje praktycznie to, że ta skala w zasadzie stoi w miejscu. Bardzo zwarta konstrukcja, ciężkie urządzenie, około 15 czy 20 kg, nawet nie ważyłem. Tutaj chyba jest jeszcze nie rozkręcałem, w tym miejscu za ekranem schowany przed wzmacniaczem. W tym modelu, w porównaniu z modelem 7000, został dołożony układ odłączania głośników w przypadku wykrycia stałego napięcia na wyjściu. Niweluje to przede wszystkim trzaski i zniekształcenia przy włączaniu i wyłączaniu urządzenia, jak również zabezpiecza zestaw głośnikowy przed uszkodzeniem w przypadku stałego napięcia na wyjściu, które jest spowodowane najczęściej uszkodzeniem tranzystorów końcowych. W tej konstrukcji zastosowano, tak jak w modelu 7000, po lewej stronie jeden kanał, po drugiej stronie prawy kanał. Są to radiatory do chłodzenia tranzystorów mocy. Urządzenie częściowo rozmontowane. Nawet nie spodziewałem się, bo pierwszy raz konkretnie ten model rozkładam na kawałki, że osłony tranzystorów końcowych mocy, które znajdują się tutaj z boku, których tak naprawdę nie widać, ponieważ są osłonięte jeszcze tym aluminiowym boczkiem, wykonane są z odlewu aluminiowego, łącznie z logiem Sensui. To może też świadczyć o klasie wykonania tego urządzenia. Zamiast pleksji szkiełko, standardowo jak na tamte lata. Front aluminiowy, bez rysy. Urządzenie, które ma 40 lat, ponad 40 lat, w takim stanie to dzisiaj rzadkość. Tutaj na płytkach wzmacniacza mocy te dwa kondensatory, które są umieszczone nad rezystorem dużej mocy, który mógł się w tym modelu grzać, praktycznie mogą być do wymiany ze względu na zbyt wysoką temperaturę pracy. Wtedy takie elementy dość szybko się starzeją. Trzeba to koniecznie sprawdzić. To samo dotyczy kondensatorów na płytce zasilacza od spodu. Troszkę taką wadą konstrukcyjną tych wielu urządzeń, czy to Pioniera, czy Marantza, czy Sensui, w zasadzie wszystkich marek, jest umiejscowienie dużej mocy rezystorów, jak również dużej mocy tranzystorów od spodu urządzenia, co po prostu powoduje zbyt duże nagrzewanie się ze względu na mały obieg powietrza. Częstą wadą tej serii urządzeń jest brak takich aluminiowych tabliczek na przyciskach, ale ogólnie w tym modelu są wszystkie. Tabliczki te są po prostu przyklejone na budapręt, który starzeje się, i te tabliczki
odpadają. Są po prostu nieosiągalne. Teraz wszystko wygląda ciekawiej. Przynajmniej widać, jak to fabryka zmontowała. Przedwzmacniacz gramofonowy, przyciski, elementy skali, jakieś elementy metalowe. Tu jest gniazdo przedwzmacniacza gramofonowego, czarne styki zaśniedziałe do czyszczenia. Te przełączniki również do zdemontowania w całości, do rozebrania następnie na kawałki, bo to jest cały zespół, do wyczyszczenia. Potencjometry, ten zestaw przełącznika źródła sygnału do naprawy cały. Będzie to dość skomplikowane. Całość trzeba praktycznie rozebrać na kawałki. Tony przewodów. Jednak kiedyś poświęcali bardzo dużą ilość czasu na zmontowanie takiego urządzenia. Dzisiaj się, jak mi ktoś powiedział, napyla elementy SMD, lutuje i sprzęt gotowy. Następny zespół przełączników, drabinki i przełącznik głośników. Również cały zaśniedziały. Tu widać linię srebrną, gdzie styk ślizgowo pracuje po tej blaszce. O, taki efekt jest. Wszystko brudzi na czarno. Całość też do rozebrania i wyczyszczenia i nasmarowania. I to jest w sumie najgorsza część operacji przy tym urządzeniu. Rozebranie wszystkiego, wyczyszczenie, zmontowanie, które nie zawsze się udaje zrobić dobrze, ze względu na to, że mogą jakieś druciki w międzyczasie odpaść. I trzeba posiedzieć trochę czasu, znaleźć, gdzie one były. Prace serwisowe prawie ukończone. Najbardziej czasochłonne czynności to zestrojenie tunera, w szczególności stereodekodera, jak również wyczyszczenie wszystkich przełączników oraz potencjometrów, szczególnie przełączników barwy dźwięku. Są to drabinki rezystorowe przełączalne. Tuner działa poprawnie. Żadne przełączniczki nie mają prawa już tutaj trzeszczeć, znaczy przerywać. Nie ma takiej opcji jak brak jakiegokolwiek kontaktu. Wszystko jest perfekcyjne. Stan optyczny sprzętu można uznać za nowy. Nie ma ani jednej rysy na panelu przednim. Stan perfekcyjny ogólnie mówiąc. Obudowa również. Odbudowa amplitunera zakończona. Wykonane czynności: strojenie tunera FM, mycie i czyszczenie całego urządzenia, ustawienie parametrów bloku mocy 0 DC i bias, naprawa wszystkich przełączników oraz potencjometrów, wymiana kilku żarówek oraz kilku kondensatorów elektrolitycznych, wymiana blaszek kontaktowych od bezpieczników oraz wymiana jednego gniazda głośnikowego. Czas pracy około 20-24 godzin.